Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto pod nazwą To tylko orzechowa bajka. I na początek zajmiemy się spodem ciasta, a żeby je przygotować potrzebujemy 19 sztuk herbatników kakaowych. Wyciągamy sobie foremkę o wymiarach 24×38 cm, wykładamy ją papierem do pieczenia, na spód wykładamy 19 sztuk herbatników kakaowych. Ale te 19 sztuk to, jak Państwo wiedzą, to jest tylko liczba orientacyjna, ponieważ każdy producent robi inną wielkość herbatników. Może Państwu starczyć 19, może być więcej lub mniej. W każdym bądź razie trzeba całą powierzchnię wyłożyć herbatnikami, a to znaczy, że czasami trzeba będzie je dociąć. Spód przygotowany, foremka na bok, a my zajmiemy się masą orzechową. Do masy orzechowej potrzebujemy 800 g orzeszków ziemnych niesolonych oraz 70 g miodu płynnego. Bierzemy sobie blender, do środka wsypujemy część z 800 g orzeszków ziemnych niesolonych. Jak Państwo widzą, ilość jest dosyć duża. Niestety pojemnik mój blendera jest dosyć mały, więc czynność mielenia orzeszków muszę podzielić na kilka razy. A jak bardzo mielimy te orzeszki? No proszę Państwa, dosyć mocno. Tak naprawdę to jest na granicy sypkości orzeszków jeszcze, a powstania masła orzechowego. Jeżeli Państwo będą mielić orzeszki i pod koniec mielenia do środka włożą paluszki i spróbują skleić te wiórki, które powstały, będą się one już sklejać, tak jak Państwo tutaj częściowo widzą, że są posklejone, to znaczy, że orzeszki zostały dobrze zmielone. Kolejna partia mielenia orzeszków. Wszystkie zmielone orzeszki przesypujemy do większej takiej miski. A teraz dodajemy 70 g miodu płynnego. Wiadomo, że miód skrystalizuje się, prawdziwy miód skrystalizuje się, wobec tego w kąpieli wodnej możemy go sobie rozpuścić, a następnie dodać do naszych orzeszków i mieszamy. Ale mieszamy tak chwilę, żeby miód dobrze oblepił nasze zmielone orzeszki. A kiedy będziemy wiedzieli, że miód dobrze oblepił orzeszki? Jak Państwo widzą, tutaj te orzeszki zmieniają konsystencję, stają się takie bardzo lepkie, już takie gotowe do utwardzania. Wobec tego możemy je już przesypywać na nasz spód z herbatników. Starajmy się to zrobić po całej powierzchni, łatwiej nam będzie później to rozprowadzić. No i tak jak mówiłam, rozprowadzamy tą masę po całej powierzchni herbatników. Starajmy się jej nie poprzesuwać tam pod spodem. Jak sobie je porozkładamy, to lekko zaczniemy je ugniatać. Na przykład łopatką lub łyżką. A następnie odkładamy narzędzie i już rączką, palcami ugniatamy te orzeszki z miodem jako jednolitą warstwę, żeby potem wałkiem, jeżeli ktoś z Państwa posiada taki krótszy jak my,
albo szklanką, tak jak później Państwo zobaczą, żeby wyrównać powierzchnię naszego ciasta. Powierzchnia wyrównana, blaszkę odstawiamy na chwilę na bok, a my zajmiemy się masą czekoladową. Na masę czekoladową potrzebujemy 300 ml śmietanki kremówki 30%, 20 g masła i 4 czekolady mleczne, to jest tak około 400 g. Na gazie stawiamy garnek, wlewamy wodę, nad powierzchnię wody umieszczamy miseczkę, czyli przygotowujemy kąpiel wodną. Do miseczki wlewamy 300 ml śmietanki kremówki, dodajemy 20 g masła i czekamy, aż gotująca woda ogrzeje na tyle miseczkę, żeby masło się roztopiło i połączyło ze śmietanką. A jak się to stanie, dodajemy 4 czekolady mleczne, czyli około te 400 g. Musimy teraz poczekać, aż czekolady się rozpuszczą i połączą ze śmietanką z masłem. Czekając aż to nastąpi, możemy sobie przemieszać całość od czasu do czasu. Nam już się wszystko rozpuściło, połączyło. Dlatego wracamy do foremki, ostrożnie taką gorącą miseczkę przechylamy, żeby wylać wszystko do środka. Foremką poruszając rozprowadzamy po powierzchni tą naszą masę czekoladową. Jeżeli komuś z Państwa, tak jak mnie, powstały takie bąbelki powietrza, to wykałaczką przebijamy, żeby powstał równy blat ciasta. Ciasto jest przygotowane. Jak lekko przestygnie, wkładamy do lodówki na kilka godzin, żeby wszystko dobrze stężało. Później również przechowujemy takie ciasto w lodówce, najlepiej w zamkniętym pojemniku. Ciasto jest bajecznie smaczne, bajecznie szybko znika z talerzyka. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.